Dzień dobry, kolejny dzień po śniadaniu. Coś tam pojedliśmy, tak nie za dużo, troszkę. Wojtek już poszedł sobie tam na taras usiąść, a ja wam jeszcze dograłam, co było do zjedzenia. Myślę, że jest wystarczająco. Nie jest za mało, bo jest mniej ludzi i bo jest po sezonie. Jest naprawdę, każdy znajdzie, myślę, coś do zjedzenia pysznego. To była fasola. Tu są małe takie paróweczki. To są tak zwane tutaj pisze po turecku pisi. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale to jest coś jak pączek. Jajecznica. Ja jadłam tą i była pyszna, jak ze swojskich jajek. Tu mamy coś chyba marynowanego, tak mi się wydaje. Ziemniaczki. Takie zapiekane pieczarki z cebulą. Wojtkowi bardzo smakowały. Tu mamy chyba kaszę gryczaną. Tam z tyłu pani robi omlety. Tu mamy jajka na miękko i takie na twardo. Jajka sadzone. Tu mamy wołowinę. Tu mamy sucuk, to jest takie kiełbasa turecka. Tu mamy kiełbaski znowu w innym wydaniu. Tu mamy wegetariańskie placki. A tu mamy coś też tureckiego. Guzleme to się nazywa. I można sobie do tego wziąć sosik. Oczywiście owoce nawet są obrane. Niektóre, więc można sobie wziąć już obrane. Kiwi, gruszki. Co tylko człowiek sobie wymarzy. Chciałabym arbuza, ale niestety nie ma. Ale to nie ta pora roku. Sałatki różne. O, popatrzcie. Kawior. Nie jestem fanką, ale dużo ludzi lubi. I tu też przysmaki tureckie. Tak zwany byrek i inne. A tutaj pieczywo. I pan wszystko piecze w takim piecu? No nie wiem, chyba. A ten piec to chyba jest bardziej do pizzy. Dzień dobry.
W środę. No. Był piękny dzień i piękne słoneczko dzisiaj. I pijemy kawkę po śniadaniu. Kto tu się tak odpoczywa? Kto tu sobie tak odpoczywa? Ale ty piękny jesteś. Ale ty piękny jesteś. Ale nie gryź, halo, czemu ty gryziesz? Przecież ja ci nic nie robię. No nie gryź. Wiecie, co oznacza w Turcji tak uszko wycięte delikatnie? Widzicie, ma koniec uszka wycięty tutaj, o. No nie gryź, nie gryź. To znaczy, że jest wysterylizowany. Albo wykastrowany. Tak, dobrze, dobrze. Miał, ale nie będziesz gryź. Nie będziesz gryź? Nie gryź. Mogę cię troszeczkę pogłaskać, ale bez gryzienia. No patrz. No i tak brzydko nauczony. Nie. To ja tak nie bawię się, jak ty gryziesz. A mogłam okulary wziąć słoneczne, bo dzisiaj jest piękne słońce. Ale chcieliśmy do pokoju iść po śniadaniu. Wypiliśmy kawkę, ale panie sprzątają nasz pokój, więc zostawiliśmy im parę groszy i niech sprzątają z pokoju. A my idziemy na słoneczko gdzieś usiąść. Będziesz dzisiaj też na drzewo wchodził? Mam nadzieję, że nie. Oj, nic nie widzę. Ale dzisiaj jest piękna pogoda i dzisiaj jest morze spokojne. O co chodzi? Mówię, pytam się, czy znowu będziesz dzisiaj na drzewo wchodził. Nie. Już nie. Ja na drzewo? To ja małpa jestem jakaś. No właśnie. Wczoraj próbował na drzewo wchodzić i ma całe ręce obdarte. Ty masz 5 lat. Oj, 5 lat. oparłem się tylko o drzewo. No troszkę. Ale trawka pięknie przystrzyżona. Ale zrobiła, chyba nie wejdziesz na plażę. Czyszczą ją chyba porządnie. Konkretnie. No i dobrze. Tu są chyba toalety. Chyba tak. No, ice macchiato. Para me. Tak sobie
pomyślałam, że parę słów do Was powiem. Mam taką dygresję na temat komentarzy. I mieliśmy już urlop wykupiony i czasem czytaliśmy komentarze na Google'ach, które dochodzą, te nowsze. I różnie było. Tam coś wielkiego pływa, ty. Gdzie? Widzisz tam? To jest wyspa, skały. Nie, bo to się rusza. To fale się ruszają. A może to wieloryb? Aha, tak. W każdym razie czytaliśmy te komentarze coraz to nowsze i w zeszłym tygodniu tutaj była taka wielka burza. W zasadzie to nie tu, tylko jakieś 15 km stąd, No na tym pasie, no. ale na tym pasie, być może tutaj na plaży też. I skoro tak sprzątają, to myślę, że tutaj też dużo wywaliło na plażę z morza, a fale były totalnie wielkie, więc najprawdopodobniej. I moi drodzy, tutaj były ferie w ogóle tureckie, w sensie dużo Turków z dziećmi miało urlop i w tym hotelu było bardzo dużo Turków. I to, co wpisali w komentarzach po tej burzy, to powiem szczerze, tragedia. Hotel winny jest temu, że spadł w ogóle deszcz, że były fale. No. Hotel jest B. Ale tak ekstremalnie, i to swoim w sumie, bo to tak jakby Polacy Polakom robili takie komentarze, nie? To tak trochę nie fajnie. Ale pisali, możecie sobie wejść zresztą na Google i zobaczyć, bo one na pewno są. I po prostu takie komentarze dawali, typu, że basen wylał i jak można dopuścić do takiego czegoś, że to jest niehigieniczne. Przecież hotel nie ma wpływu na pogodę w ogóle. Poza tym jak się przyjeżdża po sezonie, to też nie można wymagać, że będzie tak samo jak w lecie, nie? Jak ktoś chce w lecie mieć tak samo, znaczy jak ktoś chce mieć tak samo cały czas, no to musi zapłacić więcej w lecie, no taka jest prawda. Wtedy ma gwarantowaną pogodę i nic się nie zadzieje. Tak. No. Ale to dobre. Sok z kałuży. Ale to dobre, ale takie no jak kompot z malin. Z jeżyn. No to z jeżyn, ale dobre. Nie jakieś za kwaśne, za słodkie. Takie idealne. Kompot z jeża. Pyszne. Kawałki jeża rozdrobnione. Ja nie kupuję, powiem szczerze, nic w tym Starbucksie, bo ceny w Starbucksie są ogromne. Przynajmniej u nas, nie wiem jak w Polsce, ale podejrzewam, że też. No jak kawa u nas kosztuje? W sumie to nawet nie wiem, Dobra. ale dużo. Dobra kawa z dobrej kafemaszyny to Starbucks się chowa. No dobra, ale nie, kawy mają dobre, tylko strasznie słodkie, bo to dużo kalorii mają, bo dodają tych takich syropów, wiecie, nie? No. Mamy piękny widok, siedzimy sobie na razie tutaj na ławeczce, troszkę w słoneczku, troszkę A pod... w widoku jesteśmy my, palmy, nasz hotel, góra i śnieg na górze. No dzisiaj ładnie widać śnieg, wczoraj nie było widać, bo była chmura. No. Ja sobie tak wysoko usiadłam, bo siedzę na 2 poduszkach. Ja nie jestem taka wysoka jak Wojtek. Teraz wyglądam, była większa od Ciebie. Także ja myślę, że jeśli chodzi o te komentarze, to grubo przesadzili. Grubo. Nieprzyjemne. Tym bardziej, że hotel nie może nic zrobić kompletnie. Myślę, że jak się po prostu człowiek decyduje na pobyt w takim miejscu o takiej porze roku, to trzeba się liczyć, że i popada, Oj. że i może wyleje morze. Ludzie są różni, no, a że niektórym się w tyłkach poprzewracało, to już jest inna bajka. No, przesada, naprawdę przesada. Aż mi się zrobiło głupio, jak to czytałam. Mówię, no ludzie, przecież nikt nie odpowiada za pogodę. No nie da się, po prostu się nie da, nie? A tu też widzę, że obsługa bardzo się stara, bardzo jest miła i jest czysto, jest tak jak trzeba. I jest obsługa bardzo młoda. Wiekowo. Ale- Młode dziewczyny, młode chłopaki. Ale kelnerów było trochę starszych. Nie ekstremalnie starszych, ale starszych. O tak, ale jak byliśmy w Tunezji czy w Egipcie, to było bardzo dużo takich już, widać, osób koło 40-50 jako kelnerzy. A tutaj nie, tutaj starszy to jest tam z 30-35 lat. Mi się A wydaje, młodsi to są
20 parę. Mi się wydaje w ogóle, że to jest taki lepszy hotel. No nie ukrywajmy, dużo lepszy. Kosmos kosztuje w lecie. I żeby tutaj pracować, to mi się wydaje, że minimum musi znać 3 języki. I te młode osoby właśnie dlatego tu się dostały. Że właśnie znają dużo języków. No bo mówią A po rosyjsku, po angielsku, A po starsi niemiecku prywatnie nie trochę. umią. No. I to jest to. Ale kobiety tu pracują jako sprzątaczki, czego w Egipcie nigdy nie widziałam. Zawsze mężczyźni pracują w Egipcie, nie? Mało w ogóle jest kobiet w hotelach pracujących. Po polsku mówią żuberka zamiast żubrówka. To co? Pan ten szef kelnerów, bo się spytałem, czy mają polską wódkę. Żuberka. Superka. Aha, no dobra. A, ważne, że zrozumiał, o co ci chodzi. No i mieli. Odpoczywamy. Psychicznie, fizycznie i... Tak. Dostałem łupnia wczoraj od żony. Ograłam je w bilarda. O, ja miałam taki czas, że przez 2 lata pracowałam. O, jak byłam bardzo młoda. Tak sobie dorabiałam w wakacje co roku. I grałam dużo w bilarda, bo na tym bilardzie stałam jako, wiesz, taka, która tego pilnuje, nie? No i pograłaś. No i nauczyłam się tam wtedy grać. Ale ja dobrze. specjalnie dałem ci wygrać, no. No tak. Nie skapam się. Więc fajnie jest. Ja lubię Turcję o tym czasie bardzo. Wiecie co? Bo to tak jest, niby 17-18 stopni tu jest, ale te 17-18 stopni odczuwa się jak, myślę, z 25. Ja bym spokojnie mogła ściągnąć sweterek, jak najbardziej. Wojtek też cały czas chodził w krótkim rękawku, nie? Co sprawdzasz? Na co mamy widok? A tam? Jakbyśmy prosto, tak jak siedzimy, to prosto przed siebie patrzyli, to mamy widok na Cypr, w kierunku oczywiście, nie? No. Tak o prosto jest Cypr, a za Cyprem już Liban. O to Liban to niekoniecznie bym chciała odwiedzać. No, ale mówię, że w tą stronę siedzimy Ale Cypr? i patrzymy w tamtym kierunku. Ja ci powiem, że ja ostatnio czytałam, że Cypr z tych takich rejonów, oprócz Afryki, bo wiadomo, że Afryka jest najcieplejsza, to jest najcieplejszy tu w Europie. No tak. Że tam podobnie jak na Wyspach Kanaryjskich jest non-stop ciepło, jest taka optymalna temperatura. W zimie Nie byliśmy jeszcze na Cyprze. jeszcze nie. Ale to jest do powtórzenia, to jest naprawdę smaczne. A mają z czymś innym? Czy tylko Mają tej jeszcze jeżyny? jakiś taki żółty z cytryną. Chciałbyś zobaczyć, jeszcze byś miał pewnie okazję wypróbować. Nie wiem, czy się zdecyduje na te kawy tutaj, bo karamel macchiato, coś tam jeszcze. One mają tyle syropu słodkiego, że dla mnie to jest nie do wypicia, bo ja nie słodzę Ale oni mają kawy w ogóle. z tą swoją specjalną starbucksową maszynę do kawy. Nie wiem, ale syropów mają tonę. O, ja wiem, że to jest smaczne, ale dla kogoś, kto nie używa cukru do picia, to jest to po prostu jak kleik, Tak. nie? Cukier zabija. Ty pijesz akurat z cukrem, więc ty się nie wypowiadaj. Ale trzcinowym. Żadna różnica. Ale to dobre. Ja nie wiem, czy to jest z cukrem. Wydaje mi się, że nie, bo nie wyczuwam. Dobra, bo już jest 9 minut, masakra. Oglądamy dalej widok na morze.
co ja mam dzisiaj na obiad. Świeżutki kurczak, bo wczoraj nie był taki za bardzo świeży, ale dzisiaj jest świeży i makaron z parmezanem. Bardzo dobry, też świeżutki, także fajnie. Wojtek poszedł coś sobie wziąć, to jeszcze mamy sos słodko-kwaśny, cola zero standardowo i piwo. Do śniadania tylko kawę biorę. A tak to tutaj w sumie nie ma takich bez cukru rzeczy. Herbata jedynie i woda. A tak wszystko jest z cukrem i to porządnie. Fanta, te wszystkie napoje, Sprite, cola normalna, to dla mnie nie są do w ogóle wypicia. Także kawka to albo woda. Herbatę sobie robimy też w pokoju. Cytrynkę przynieśliśmy sobie właśnie tutaj ze stołówki. I tak to wygląda. Zaraz wam jeszcze pokażę, co Wojtek przyniesie. Wojtek już zjadł, bo on tak szybko je zawsze, że ja go nie dogonię. Nie ma szans. No jestem. Albo ja jestem ślamazarna, albo ty jesteś za szybki. No, a Wojtek przyniósł sobie jeszcze ciasteczko i winogrona. Są te winogrona inne niż u nas? Tak. Tak, lepsze? Owoce są takie bardziej dojrzałe i mają taki pełny smak. Może dlatego, że tutaj tak dużo nie szprycują jak w Unii Europejskiej, Inna pogoda. a może pogoda po prostu lepiej dojrzewają, ale A pamiętasz, jak smakowało mango w Tajlandii? No, tam to w ogóle jest. masakra. To był odlot. Pychotka. Smacznego. Zjedzą ci wszystko. Patrz, 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 patrz. Najlepsze. Sama obsługa. Masakra. My i zwierzęta. To jest normalka. Niech jedzą. W hotelu są.